Cześć! Konstrukcja, którą przygotowałem na dzisiaj, jest dość ciekawą konstrukcją. Jest to zamek o nazwie na producenta American Log 1006. Jest to kontynuator serii 1100, bardzo popularnej w Stanach Zjednoczonych, ale i też w Europie, można powiedzieć, praktycznie już w tej chwili całej. Raz, że ze względu na wykonanie, ponieważ no, to są bardzo dobrze wykonane zamki i naprawdę występują w wielu wariantach, a dwa, w tym momencie po prostu na ich cenę. No, nie są naprawdę w wygórowanych cenach, to jest pierwsza rzecz. Ale wracając tutaj do tego konkretnego modelu. Ten konkretny model to jest model służący jako zamek Lotto, czyli lockout tagout, nie jest wykonany ze stali. To body, które tutaj mamy, jest body aluminiowym. Służy do zabezpieczania, no, można powiedzieć, tak jak mówiłem Wam kiedyś w poprzednich odcinkach, różnych instalacji, łączników elektrycznych, zaworów, w różnych zakładach pracy, w różnych miejscach, gdzie jest to wymagane, w celu no, ograniczenia dostępu ze względu bezpieczeństwa, czy tam uniemożliwienia, nie wiem, przełączenia jakiegoś przełącznika, czy tam otworzenia bądź zamknięcia jakiegoś zaworu. Z reguły jest to zamykane kilkoma tego typu kłódkami i kilku pracowników posiada po prostu klucze do każdy po prostu ma swoją i każdy musi fizycznie wyrazić aprobatę bądź zezwolenie na uruchomienie danego zablokowanego elementu, bądź odblokowanie oczywiście. Jeżeli chodzi o ten konkretny model, tak jak powiedziałem, jest wykonany z aluminium, z racji tego, że jest to zamek Lotto, czyli nie służy do zabezpieczania jakichś tam wysokich wartości, aczkolwiek wszelkie kłódki związane w tym momencie z tym numerkiem 1100 i nie tylko zresztą, występują również w wersjach stalowych, ze stali hartowanej i ze stali nierdzewnej, bo mamy tutaj do czynienia z pełnym kompletem, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, i jak najbardziej tamte modele nadadzą się do zabezpieczenia mienia większych wartości. Nagram o nich kiedyś odcinek, bo też posiadam je w swojej kolekcji. Jeżeli chodzi o ten konkretny model, otwór. Jeżeli zobaczycie tutaj w tym momencie ten otwór nie jest być może bardzo mocno paracentryczny, jest raczej otworem prostym, aczkolwiek jego trudność w pikowaniu tego zamka nie polega tutaj w tym momencie typowo w kształcie otworu, tylko w rodzaju pinów, które mamy w środku. I akurat ten zamek słynie sobie w tym momencie bardzo mocno w całym świecie z tego, że piny, które umieszczają w środku, to znaczy producent umieszcza w środku, są pinami typu serrated albo spools. Ale te spoolsy również są frezowane, czyli to są tak zwane spool rated albo spool serrated, różnie się na to mówi. Ogólnie pokażę Wam tutaj tą całą kwestię tutaj w tym momencie przy guttingu, jeżeli chodzi o piny. Na co warto zwrócić uwagę? Ta płytka tutaj. Płytka jest oczywiście płytką pancerną, tutaj, która ma, bodajże chyba ona ma grubość 3-4 mm. Ma to służyć w tym momencie jako prewencja przed wierceniem w Biblii, która jest umiejscowiona tutaj. Przez całą długość, w tym momencie przez całą wysokość tutaj, aż do komory, do której schodzi nam szekla. Mamy w tym momencie śrubę, która trzymają na miejscu. Oczywiście nie ma sensu, że tak powiem, zmieniać przy aluminiowym body tej płytki, bo ten mechanizm działa dobrze, ale on jest zaprojektowany z myślą o kłódkach wykonanych ze stali. Wtedy ten cały komplet w tym momencie ma body stalowe plus płytka ze stali hartowanej, mają jakby tutaj większe znaczenie. No, nie przedłużając, wsadzę ją tutaj w nasz uchwyt. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć o tej konstrukcji? Zaczyna być popularna bardzo w Polsce ostatnimi czasy, ponieważ jest, z tego co zauważyłem, coraz więcej zakładów pracy stosuje tego typu zabezpieczenia i ten model jest jednym z modeli, które są częściej stosowane. W Europie Zachodniej, począwszy od Skandynawii, skończywszy tu, powiedzmy, w wszystkich praktycznie krajach na zachód od Polski, jest stosowany, można powiedzieć, dość często. Są sprzedawane całe tablice służące jakby do zarządzania systemem Lotto. Ogólnie można powiedzieć, że jest to dość popularny zamek, jeżeli chodzi o nasz kontynent.
No nie przedłużając, przejdźmy sobie może do narzędzi, którymi się będziemy dzisiaj posiłkować. Będę korzystał z napinacza górnego Blaulock Tools. Znacie już oczywiście tą firmę, tym razem z dość grubej wersji 1,2 mm. Z racji tego, że możemy sobie tutaj w tym momencie po prostu pozwolić, po prostu dzięki szerokości otworu na zastosowanie tego narzędzia. Tak jak kiedyś Wam tłumaczyłem, mamy dwie końcówki, jedną dłuższą, którą możemy zastosować tutaj w tym wypadku, kiedy sam rdzeń jest mocniej wpuszczony w pancerz, czy tam w body, z racji tego, że krótki, który jest oczywiście wygodniejszy, nie jest w stanie nam zapewnić po prostu tego samego, będzie po prostu wypadał. Dlatego będę się posiłkował tutaj dłuższą, przepraszam, końcówką z góry otworu na klucz. Jeżeli chodzi o haczyk, którym się będę dzisiaj posługiwał, sam wytrych, to jest oczywiście znany Wam Moki Peak od Moki Workshops, grubość 0,5 mm, ram tip w wersji standard hook. No i zobaczmy, jak nam się będzie to pikowało. Jeżeli chodzi o samo napięcie, te zamki słyną z bardzo delikatnego feedbacku. Feedback jest oczywiście, żeby go wyczuć, musimy go napinać dość lekko. No może nie delikatnie, ale bym powiedział takie lekkie do średniego, lekkiego napięcia, jeżeli chodzi o samo napięcie. Jeszcze Wam pokażę klucz, bo zapomniałem o samym kluczu. Klucz, no można powiedzieć, że jest takie dość wartościowe to bitowanie. Jest to zamek 5-pinowy. Działa w sposób rewelacyjny. Nie mamy tutaj key retainingu akurat w tym wypadku. Klucz sobie odłożę. Klucz wykonany z mosiądzu. No to przejdźmy do pikowania. Przykładam lekkie napięcie. O, troszeczkę się nam napinacz wysunął. Lekkie napięcie, sprawdzam pin numer 1. Delikatne kliknięcie na 1, drugie delikatne kliknięcie. Dalej czuję binding. Dwa dodatkowe kliknięcia. Wygląda na ustawiony. Pin numer 2. Delikatne kliknięcie. Drugie delikatne kliknięcie. Trzecie sprawia wrażenie, że jest ustawiony. Trzeci delikatne kliknięcie, drugie delikatne kliknięcie i dalej binduje. Jest delikatne kliknięcie, też sprawia wrażenie ustawionego. Przechodzimy do pin numer 4. Jedno, drugie kliknięcie. Dalej nam binduje. Coś nam spadło. Znowu delikatne kliknięcie i delikatny ruch rdzenia sprawia wrażenie ustawionego. Piąty jest delikatne kliknięcie, również sprawia wrażenie ustawionego. Wracam do naszej jedyneczki. Ona nam opadła. Jedno kliknięcie jest, drugie kliknięcie jest mocniejsze. Trzecie, czy będzie trzecie? Delikatnie nam coś tam stuknęło. O, jest teraz zdecydowanie. Sprawia wrażenie ustawionej. Pin numer 2 też sprawia wrażenie, który opadł. Jest ustawiony chyba. Pin numer 3 zdecydowanie gryzie. Mamy delikatne kliknięcie. No, te piny serrated są dość kłopotliwe w ustawieniu, dlatego ten producent sobie to wybrał tutaj. No, sprawia wrażenie ustawionego. Dobra. Tu też nam sprawia wrażenie ustawionego nasz 4. Chociaż nie, 4 zdecydowanie gryzie jeszcze. Jedno głośne kliknięcie, nawet bardzo bym powiedział wyraźne. Piąteczka jest ustawiona. Wracam do jedyneczki. Jedynka raz na pewno kliknęła ładnie, mocne. Drugi raz bardzo ładne, mocne kliknięcie.
Trzeci raz też kliknęła. No, sprawia wrażenie ustawionej. O, przeskoczył nam rdzeń do przodu. Tak jak widzicie, to była nasza jedyneczka. A ogólnie tak wygląda otwarcie tego zamka. Jeżeli chodzi o sam feedback ogólnie i samo otworzenie na końcu, te zamki słyną z tego jeszcze, że bardzo często w Locksporcie ludzie się mylą, jakby jeżeli chodzi o samo otwarcie, bardzo łatwo jest je przegapić z racji tego, że mają po prostu bardzo mocną sprężynę rdzenia i sama ta sprężyna w tym momencie powoduje po prostu jakby usunięcie nam naszego feedbacku. Jeżeli chodzi o samo otwieranie, w Locksporcie jest to zamek uważany, tak słyszałem, za jakiś kamień milowy albo coś w tym stylu, z racji po prostu właśnie tych pinów typu serrated. Jeżeli chodzi o mnie, uważam je za chyba jedne z bardziej przyjemnych do pikowania. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o sam trening po prostu związany z samym posługiwaniem się wytrychami i samą, że tak powiem, zabawą w Locksporcie. Żeby go otworzyć, nie będę nawet tutaj przedłużał, w środku, nie wiem czy będzie widać, mamy oczywiście standardowo śrubę krzyżakową. Prawdopodobnie, jak znam życie, mam już tu przygotowany śrubokręt, trzeba będzie, tak myślałem, zerwać nasze zabezpieczenie. Bardzo ładnie to wychodzi. Sobie pozwolę ją wystrzelić. Nie było nawet dużo tego zabezpieczenia. Tak jakbyśmy to porównali z Yale'em, z Abusem, z Asą, z Abloyem, jest dosłownie tyle tego zabezpieczenia, czy się komuś po prostu chyba ulało troszeczkę. Tak to wygląda. Ja sobie tą śrubkę pozwolę odłożyć tutaj. Jeżeli chodzi o sam rdzeń, pierwsze co nam wyjdzie w tym momencie jest to nasza płytka pancerna. Tutaj mamy naszą nakładkę na śrubę z gwintem w środku. To jest, można powiedzieć, taka nakrętka, która trzyma nam ten pancerzyk w tym momencie na miejscu. Sobie go też pozwolę odłożyć, bo on nam nie będzie w tym momencie potrzebny. Sam rdzeń jest... może zrobimy tak, że ja go na razie sobie zamknę tutaj. Sam rdzeń jest to, można powiedzieć, standardowy rdzeń produkowany na amerykańskim rynku. Już nie pamiętam producenta w tej chwili, jeżeli chodzi o samego producenta tego rdzenia. Oczywiście American Lock wstawia te rdzenie od lat. Uważam, że są w tym momencie bardzo udane, także tutaj nie ma z nimi żadnego kłopotu. Też go odłożę na chwilkę, żeby omówić nasze wnętrze. W środku jesteśmy w stanie zobaczyć, nie wiem czy to będzie widać, ta blaszka, która jest tutaj, jest to tak zwane zabezpieczenie antybypassowe, ponieważ kiedyś można było wsadzić zwyczajnie po prostu jakiś pręt z haczykiem i obejść po prostu ten sam zamek. Bo jak zwrócicie uwagę, ten rdzeń oprócz wejścia na klucz z tej strony ma tutaj on jest po prostu na przestrzał otwarty i w związku z tym można sobie po prostu było obejść po prostu ten rdzeń, samo zabezpieczenie zamkiem do samego aksylatora, który po prostu po przekręceniu tym pręcikiem generalnie otwiera nam zamek. Dzięki wprowadzeniu tej blaszki nie jesteśmy już w stanie w tym momencie przejść przez rdzeń, no i musimy się, że tak powiem, skupić na samym rdzeniu. Jeżeli chodzi o samo body, tutaj właściwie nie ma nic więcej ciekawego. Ja sobie pozwolę tutaj odłożyć, niech ono sobie tutaj leży, w żaden sposób nam nie będzie przeszkadzało. A teraz przejdźmy sobie do naszego rdzenia. Pierwsze co musimy zrobić, to musimy ściągnąć circlip, który jest tutaj z tyłu. Pozwolę sobie skorzystać z narzędzia specjalistycznego w tym celu. Mam nadzieję, że nie będzie nam sprawiał dużych kłopotów. Ładnie nawet schodzi. Może wezmę inne, bo to jest troszeczkę, widzę, zbyt giętkie. Chyba, nie, jeszcze się obraca. Muszę się tutaj lepiej zaprzeć.
No nie powinien spadać większych kłopotów, ale dobra, poleciał. Oczywiście, no bo przecież nie może być normalnie. Dobra, to steer clipem się zajmiemy później, bo on jest jakby tutaj najmniej istotny. To jest tylko zabezpieczenie przed wyciągnięciem naszego rdzenia z korpusu po prostu, z Biblią. Tutaj sobie wsadzę kluczyk. Jeżeli chodzi o samo po prostu opróżnienie tego rdzenia, wyciągnięcie tego cylindra, będziemy się posługiwać popychaczem. Ten popychacz służy po prostu do wypchnięcia go zwyczajnie po prostu z całego korpusu. Także sobie pozwolę tutaj zrobić to w ten sposób. Na chwilkę odłożę naszą Biblię. Jeżeli chodzi o piny, tu już możecie zobaczyć, nie wiem czy to będzie widać, ale widać już w tym momencie delikatne bardzo nacięcia na tych pinach, zaraz Wam to pokażę lepiej. To są właśnie te seracje. Wyciągnę sobie klucz. Rdzenie, jak widzicie, jest rdzeniem 6-pinowym. Samo jakby w tym momencie rozszerzenie w tym momencie tego pinowania polega po prostu zwyczajnie na prostym zwiększeniu bezpieczeństwa i na utrudnieniu manipulacji, ale także zwiększa w tym momencie ilość kombinacji ewentualnych, które moglibyśmy w tym momencie zakodować sobie pod naszym kluczem. Ja sobie tu pozwolę wyciągnąć pin numer 1. Zobaczymy, czy nam się uda. No, może być nieciekawy, bo widzę, że to jest dobrze nasmarowany przez producenta. Więc zacznijmy sobie może od piąteczki. Oj. Dobra. Naszej piąteczki. Proszę bardzo. Tak wygląda nasza piąteczka. Zwróćcie uwagę na nacięcia, które występują u góry pinu, na górze pinu. One korespondują, zaraz Wam to pokażę, z nacięciami, które są na pinach, bo to jest w tym momencie key-pin, nacięciami czyli tak zwany key-pin serrated. On koresponduje bardzo ładnie z naszym driver pinem u góry. No, na razie pozwolę sobie go tutaj odłożyć. To jest nasza piąteczka. Dobra, to będzie łatwiej zrobić to tak. Oczywiście typu serrated mamy naszą dwójeczkę w tej chwili. To jest kolejny driver typu serrated w trójeczce. Tutaj mamy do czynienia z bardzo krótkim driverem bez seracji. Ona się po prostu chyba prawdopodobnie nie zmieściła na naszej jedyneczce. No i zostaje nam nasza nieszczęsna czwóreczka, którą będzie najtrudniej prawdopodobnie wydobyć, ale jednak się udało. Tak wygląda nasza czwóreczka. Nie będzie chyba widać. Może poprawimy sobie widoczność. Już tylko złapię ją lepiej. Tak wygląda również seratowana czwóreczka. Wrzucę ją sobie tutaj do kolekcji. Sam rdzeń, nie ma tutaj żadnych udziwnień, nie dysponuje on w tym momencie żadnymi podcięciami, undercutami, millingiem. Można powiedzieć, jest to standardowy rdzeń, który możemy spotkać na rynku. Sobie tutaj też odłożę. A teraz jakbyśmy sobie przeszli do naszej Biblii i zaczniemy sobie tu od naszej jedyneczki. Mamy tutaj pierwszy nasz driverek. Zwróćcie uwagę, jak on jest bardzo ładnie nacięty. Nie wiem, czy to będzie widać na tyle. Ogólnie ten driverek ma korespondować w tym momencie z nacięciami na naszym kipinie, tworząc po prostu fałszywą linię otwarcia i to jest jakby bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ no, jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to na 99% nie jest w stanie tego otworzyć. A tu mamy do czynienia z naszym spulsem, o którym Wam mówiłem. Nie wiem, czy będzie to też widać. Też jest typu serrated. Widać to w tym momencie przy dolnym dysku i przy górnym. Oprócz tego, że tworzy nam w tym momencie, przepraszam, bo to musimy odwrotnie, to jest zamontowane, bo to będzie piątka, jedynka, przepraszam, to jest dwójka.
W związku z tym, że mamy do czynienia po prostu z tymi seracjami, jeszcze dodatkowo ze spulsem, o tutaj mamy do czynienia z kolejnym spulsem typu serrated i są to jeszcze spulsy, jest to podwójne zabezpieczenie, jeżeli chodzi o dwa rodzaje security pinów. Tutaj wyciągnę nasz 4. pin, no to mamy typowy pin typu serrated, oczywiście, już nie spuls tym razem dla odmiany. O, i nasz ostatni pin numer 5, to też jest spuls typu serrated. Akurat w tym rdzeniu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z 5 pinami, dlatego no, tutaj można powiedzieć jakiegoś większego szału, jeżeli chodzi o coś do pokazania, nie będzie. Pozwolę sobie wysypać sprężynki, żeby Wam pokazać, jak wyglądają. Dobra, rdzeń na chwileczkę odłożymy. Sprężyny, akurat w tym konkretnym wypadku, zmienię sobie może pensetę, żeby było łatwiej łapać. Sprężyny mamy typowo miedziane. Można powiedzieć, że dość miękkie, jeżeli chodzi o samo odczucie, także no, bardzo fajnie się to w tej kompozycji pikuje. Jest ich oczywiście 5. A ja tutaj wrzucę szybciutko. O, dobra, one są wszystkie w środku już. Jeżeli chodzi o samo body, o samą Biblię, Biblia nie posiada również tutaj żadnych podcięć. Wszystko wygląda w miarę normalnie. Te otwory tutaj mamy dodatkowo w tym momencie techniczne. Jeżeli byśmy chcieli sobie wyprodukować bądź stworzyć system jednego klucza, bądź masterować coś, obracamy po prostu zwyczajnie rdzeń w środku i możemy sobie wymieniać kipiny w trybie ekspresowym bez jakby usuwania całego rdzenia i bez wyciągania driverów. Jeżeli chodzi o to sobie tutaj odłożymy. Już Wam pokażę, jak wygląda całość. O, tak wygląda nasza całość, jeżeli chodzi o w tym momencie pełen gutting tego zamka. To jest American Lock 1006. Wszystko to jest seria 1100, jeżeli chodzi o te zamki. Jeżeli chodzi o mnie, oczywiście to będzie wszystko. Trzymajcie się, do następnego. Całą fotografię, jeżeli chodzi o gutting, zobaczycie za chwileczkę na ekranie. Cześć!